Cześć, witam Was Energik. Mamy dzisiaj 23 lipca. Wczoraj powinien być NRFlash, ale wczoraj nie było mnie jeszcze w Polsce. Dopiero zjechałem w zasadzie wczoraj w nocy, z wczoraj na dzisiaj tak naprawdę. No i dzisiaj nagrywam tego NRFlasha, który powinien być wczoraj. Nie ma za tego za dużo i też nie będę tutaj przesadzał z długością tego NRFlasha. Prawdopodobnie to będzie jeden z najkrótszych NRFlashi, jaki się pojawił, bo tak naprawdę nie za wiele tych rzeczy ciekawych się pojawiło. Natomiast to, co wydawało mi się ciekawe, to tutaj wyrzuciłem sobie i Wam powiem. Nie ustaje cały czas informacja, kłótnie na temat Yasuke w nowym Assassin's Creed Shadows. No i mamy jakiegoś historyka, niejaki pan Hirayama, który stwierdził, że faktycznie Yasuke był samurajem. To jest w ogóle ciekawe, bo nie tak dawno inny niby pseudo historyk powiedział, że nie był i potem się okazało, że to fake, a teraz jakoś cicho tutaj wszyscy na temat tego pana siedzą, więc nie wiadomo, czy a nie, słuchajcie, jednak tak. Jednak już mamy tutaj ciekawą rzecz, że te stwierdzenia, poczekajcie, niech to się tutaj, bo to cały czas się, wiecie, rozwija, nie? Ja to po prostu wypadłem, tydzień mnie nie było, to po prostu się wszystko tutaj dzieje tak szybko, że nie nadążam za tym wszystkim. No właśnie, była niejaka transmisja na żywo z niejakim Thomasem Lockleyem, który napisał książkę Yasuke Afrykański Samuraj. No i słuchajcie, w trakcie tej transmisji stwierdzono, że te wszystkie informacje w tej książce były fałszywe i to stwierdzenie, że Yasuke jest samurajem, było oczywiście według niektórych kłamstwem. To jest w ogóle ciekawa rzecz i niedługo może się okazać, że i ta historia, którą żeśmy się dowiedzieli na temat pana Yu Hirayamy, też się może okazać, że to było zwykłe oszustwo i ten Yasuke jednak tym samurajem nie był. No sytuacja jest rozwojowa, co Wam powiem. To jest w ogóle takie trochę przepychanie się z jednej raz jedną, raz w drugą stronę. Jedni i drudzy szukają twardych dowodów na to, że albo był, albo nie był. I jakoś nikt nie może za bardzo znaleźć. No powiem tak, ja się skłaniam raczej, że nie był samurajem. Bo gdyby był samurajem, to myślę, że to by było dobrze udokumentowane w jakichś japońskich papierach, pismach i tak dalej, a nie za bardzo jest tutaj to udokumentowane, więc ja się skłaniam raczej ku temu, że on nie był samurajem, ale mogę się mylić, bo tak jak mówię, ta sytuacja cały czas gdzieś tam się rozgrywa, cały czas twórcy próbują jakoś to rozwiązać. Dobra wiadomość od studia Ryaga Gotoku: na kolejnych japońskich targach Tokyo Game Show 2024 mają pokazać nową jakąś grę. Co to będzie? Ciężko powiedzieć, na pewno nie będzie to Yakuza. Raczej uważają, raczej wszyscy uważają, że to nie będzie Yakuza. Niektórzy też podejrzewali, że to będzie Kiwami Trójka, ale też nie. To ma być zupełnie nowy projekt. Co to będzie? Ciężko powiedzieć. No, Ryaga Gotoku już kilka rzeczy wprowadziło. Może to będzie nowy Judgment, też jest to możliwe. Trzecia część, nie wiem, wszyscy zapomnieli o Judgment, a może Fist of Fury. Fist of Fury, dobrze pamiętam? Bo ta gra jakaś taka, kurde, była, już nie pamiętam, chyba Fist of Fury. To też robiło to Ryaga Gotoku. Zaraz zerknę, bo już nie pamiętam, jak ta gra się nazywała. Chyba tak. Może właśnie to powstanie. Dajcie mi sekundę. Jak ta gra się nazywa? Zawsze zapominam o tej grze. Fist of North Star. O, nie Fist of Fury. Fist of North Star. Może kolejna odsłona tego. Całkiem ta poprzednia odsłona była całkiem niezła. A co się okazało, że kilka gier z tej serii było wcześniej jeszcze na PlayStation chyba 3 i PlayStation 2 w ogóle. Też nie wiedziałem. No zobaczymy. Ja jestem ciekawy, bo ogólnie, jak wiecie, jestem wielkim fanem tego, co jest wydawane przez Ryaga Gotoku, więc wszystko łykam bez popity. Słuchajcie, wypłynęły ciekawe informacje na temat nadchodzących kart z serii 5000 od Nvidia. No i cóż, no mam dla Was, złą wiadomość. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest do końca zła wiadomość.
TDP RTX 5090 wynosi 500 W. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo jest pewien tutaj w całej tej sytuacji pewien paradoks. Z jednej strony ludzie narzekają, że o panie, tam czarodziejskie sztuczki, generowanie to nie jest natywna prędkość karty, oszustwo i tak dalej, a z drugiej strony te same osoby narzekają, że te karty pobierają coraz więcej prądu. Słuchajcie, no nie ma opcji, żeby było inaczej. Dopóki nie wynajdą jakiegoś nowego pomysłu, a według mnie właśnie DLSS jest tym nowym pomysłem, no to zwiększenie natywne mocy karty będzie się wiązało z tym, że będzie pobierała ona więcej prądu. No nie ma tutaj takiej opcji. Mówimy o karcie 5090, 500 W, dla porównania 4090 450 W, 3090 350 W. I tak, jeżeli ta karta ma natywnie być mocarna, no to będzie pobierała więcej prądu. 500 W, no to powiem Wam, że jest już tutaj konkret. To już jest naprawdę konkret. Jeśli dorzucimy do tego jeszcze procesor, no wszystkie podzespoły, które mamy w komputerze, to nagle się okaże, że trzeba mieć własną małą elektrownię, żeby to wszystko zasilać. No powiem Wam, że granie w tym wypadku, jeżeli ta karta będzie pobierała, co to jest TDP, ile ona będzie pobierała, to zobaczymy, ale słuchajcie, czy granie na PC jest w ogóle dzisiaj opłacalne? Bo nie chodzi mi o to, czy jest opłacalne, że mamy lepszą grafikę, tylko chodzi mi o ceny prądu, ceny energii, które poświęcamy na to, żeby móc grać na PC-cie, na jakichś wypasionych kartach. No 5090, no konkretne, ale dla uspokojenia, według plotek 5080, czyli podejrzewam, że to będzie o wiele popularniejsza karta niż 5090, będzie pobierała 350 W. No i potem 5070 220, 60, 170 W, a 50 100 W. Ile to się sprawdzi, czy to się sprawdzi, zobaczymy później. Na razie nie wiadomo. Ja powiem Wam, że już od dawna mam zasilacz 1.2 W i to jest Asus Tor chyba się nazywa ten zasilacz. Kupiłem go na wyrost, bo wiedziałem, że tak będzie, że te karty będą wymagały coraz większej ilości prądu. No ale jeżeli chcecie testować, czy też grać w gry na najlepszej jakości, w jak największej ilości klatek, no to niestety trzeba się tutaj już liczyć z tym, że wielu z Was będzie musiało sobie ten zasilacz wymienić, aby to wszystko mogło działać. No, także nie wygląda to zbyt zachęcająco, ale z drugiej strony, tak jak ja już trąbiłem o tym wielokrotnie, można się było tego spodziewać, że pobór mocy będzie o wiele większy. Dobra. Słuchajcie, co nowego u mnie? U mnie nic nowego. Dzisiaj w ogóle spadły na mnie jakieś plagi egipskie i tyle rzeczy mam dzisiaj do zrobienia, że głowa mała. Jest, słuchajcie, 14:20, ja dopiero nagrywam Enerflasha. Co nowego u mnie? No u mnie nic nowego. A co w tym tygodniu? No nie mam też dobrych wieści, bo w czwartek wyjeżdżam do końca tygodnia jeszcze na te kilka dni do niedzieli, więc prawdopodobnie nie uda mi się zrobić żadnego filmu, chociaż nie. Postaram się zrobić jakiś film na środę lub na sobotę, albo tu. Niestety nie uda mi się zrobić 2 filmów, bo nie mam na to czasu, nie będę miał na to czasu. Ale dobra wieść jest taka, że potem wrócę i od 29 nie będzie Oliwiera, będę sam, Oliwier będzie na wakacjach, znaczy z Mariolą będę, także będę mógł troszkę więcej tutaj poświęcić czasu. Szykuję fajną rzecz dla Was, mam nadzieję, że niedługo się to pojawi w związku z Xboxem 360. Mam nadzieję, że będę prawdopodobnie pracował nad tym w przyszłym tygodniu. I jeszcze mała, słuchajcie, wyjaśnienie, bo widziałem, że pojawił się w recenzji Maxa Payne'a błąd, że powiedziałem tam chyba, że zrobił go Rocksteady, a nie Rockstar. Kłopot był taki, że to wszystko było robione na łapu-capu, bo ja składałem tak naprawdę ten film dzień przed wyjazdem. Także ja robiłem chyba naraz 3 materiały,
które miało być na zeszły tydzień i z tego powodu jakieś tam błędy mogły się pojawić, niestety. Mogłem tego w ogóle nie robić. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jest jedna gra, Nobody Wants to Die. Dzisiaj ją zainstaluję. Jeżeli uda mi się ją skończyć, no to pewnie recenzja pojawi się nie w tym tygodniu, tylko w przyszłym. Bardzo chciałem w to zagrać, także na pewno sięgnę po to i będę tą grę sprawdzał. Dobra, słuchajcie, taki dzisiaj krótki NR Flash, bo ja też powiem Wam, dopiero co wróciłem. Już dzisiaj miałem dosyć ważne spotkanie z ogrywaniem jednej gry, przedpremierowo, nie mogę na razie powiedzieć jakiej. I już w zasadzie, wiecie, od razu przyjeżdżając musiałem wejść w to z marszu i trochę dziwnie tak się po prostu nagle przestawić na inny mindset. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No w każdym razie, na pewno będziemy trochę streamować. Na pewno nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu będzie trochę streamów, bo to już sobie zaplanowałem. Tak jak mówię, Oliwiera nie będzie, także będzie nam trochę prościej. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.